Więc jak dowiedziała się o tym, że będzie nią zarządzać Polka, no to nie była najbardziej szczęśliwa z tego powodu. Rozpuszczeni byliśmy jak bicze bezpańskie. No bo wiesz, pracujesz w LinkedInie, więc generalnie śniadanka, obiadki, siłownia, yoga, tańczy, śpiewa, klaska uszami, to ten klimat. A poza tym pamiętajmy wszyscy, drodzy Państwo, drogie Panie, że ludzie kochają historię. Dziewczyny z Dubaju. Cześć, nazywam się Emilia Jaworska, a to jest podcast Dziewczyny z Dubaju – Hair Dubai Story. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu, który dzisiaj wprowadzi Was w świat inspirujących liderów i nieoczywistych decyzji. Moja dzisiejsza gościni to Alicja Szaraniec, doświadczona strateg i liderka, która z sukcesem prowadzi LinkedIn Learning w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki. Alicja specjalizuje się w skalowaniu biznesów, rozwijaniu talentów i budowaniu skutecznych zespołów. W dzisiejszym odcinku usłyszycie, jak zarządzać międzynarodowymi zespołami, jakie wyzwania wiążą się z pracą w regionie, który nieustannie się rozwija oraz jak przygotować się do rozmów rekrutacyjnych w tym wyjątkowym środowisku. Ale to nie wszystko. Alicja podzieli się też z nami historią momentu zwrotnego w jej życiu, który sprawił, że stresy i wymagania korporacyjnego świata przestały mieć znaczenie. Czy to możliwe? Dzisiaj znajdziecie odpowiedź. Zapraszam Was na niezwykłą rozmowę z kobietą, która zmienia zasady gry. Cześć Alicja. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. O, moja droga, to ja Ci dziękuję za zaproszenie, po pierwsze, i że mnie tutaj przywitałeś w swoich skromnych progach, które wcale skromne nie są. Zacznijmy od tego. Więc cała przyjemność po mojej stronie i niesamowicie doceniam, że pomyślałaś, że będę dla Ciebie fajną gościnią dzisiaj. No jesteś dla mnie kobietą petardą i bardzo chciałam z Tobą tutaj porozmawiać, więc naprawdę bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. No i w tych progach mam nadzieję, że się będziesz bardzo dobrze czuła. Na pewno. I Ty jesteś kobietą petardą również, więc wiem, że sobie spijamy z dzióbków w tym momencie, ale myślę, że o tym trzeba mówić, że obie jesteśmy super, tym bardziej myślę, że ta nasza rozmowa będzie dzisiaj jeszcze lepsza. Dzięki, kochana. No dobrze, no to powiedz w kilku słowach, kim jesteś i czym się tutaj zajmujesz w Dubaju. Na dzień dzisiejszy pracuję w LinkedIn, dlatego mówię, że na dzień dzisiejszy, bo każdy mamy drogę, przez którą przeszliśmy, więc ja miałam też przyjemność pracować w wielu różnych fantastycznych organizacjach technologicznych przez ostatnie ponad 10 lat. Kim jestem? Wiesz, 1,5 godziny pewnie rozmowy mogłoby być o tym. Ale w skrócie to mam przyjemność tutaj w Dubaju zarządzać zespołem, który jest odpowiedzialny na LinkedIn Learning na region właśnie MENA. Jeżeli chodzi o prywatnie, jestem żoną fantastycznego Czecha. Poza tym nauczycielką jogi, coachką i zdecydowanie kobietą, która uwielbia kobiety i uwielbia z nimi rozmawiać i uczyć się od nich nawzajem. Więc myślę, że w życiu przed nami droga jeszcze długa, nauki będzie dużo, więc myślę, że jestem tak naprawdę takim pokornym uczniem jeszcze w tym wszystkim. No i oczywiście córką nauczycielki, więc wiesz. Więc to wiele wyjaśnia, co z tym uczeniem w ogóle we mnie we krwi siedzi. No tak. Jesteś nauczycielką jogi i coachką również. Tak, również. No dobrze. Alicja, no bardzo ci dziękuję, że tutaj jesteś. Ja wiem, że ty się uwielbiasz dzielić wiedzą. Już nawet po ostatnim razie, kiedy zorganizowałaś dla naszego networku szkolenie w siedzibie swojej firmy, w siedzibie LinkedIna, które było bardzo ciekawe i myślę, że wszystkie wyniosłyśmy z tego bardzo dużo, więc dzięki wielkie. Wzajemnie, dziękuję. No a też tą wiedzą, częścią tej wiedzy podzielimy się dzisiaj w podcaście. Ekstra. Także super, bardzo się cieszę, ale chciałabym na początku Ciebie zapytać. Pracujesz w LinkedIn, który jest częścią Microsoftu. Jest to ogromna korporacja, pierwsze miejsce w największych firmach, jeżeli chodzi o największe firmy technologiczne na świecie. No ale pracujesz tutaj na Bliskim Wschodzie. No i często, szczególnie w Europie, słyszy się, że kobiety na Bliskim Wschodzie są w pewien sposób blokowane, nie mają szansy na rozwój. Jak ty się do tego odnosisz? O wow. 10 lat w branży technologicznej, nieważne czy tu, czy
bo ja pracowałam też w LinkedInie w Dublinie, w siedzibie europejskiej przez prawie 4 lata. I tak samo jak i tu, tak samo jak i tam, nie doświadczyłam tego, żeby mogła powiedzieć, że jesteśmy blokowane. Absolutnie nie. I prawda jest taka, że do tej pory fantastycznymi mentorami i ludźmi, z którymi miałam przyjemność pracować i którzy byli moimi wiernymi kibicami, byli często mężczyźni. Moi menadżerowie, moi mentorowie, kobiety również. I tak samo jak i tam, jak i tu, absolutnie bym nie powiedziała z tym, że w jakikolwiek sposób, jakby z mojego doświadczenia jesteśmy blokowane. Myślę, że to, co jest takie bardzo, bardzo ważne tu, ale tak i w wielu innych miejscach, to są te kompetencje i umiejętności. A jednak to, co my wnosimy często z naszą wiedzą i doświadczeniem z innych branż, z innych regionów. Ja miałam przyjemność mieszkać w paru ciekawych miejscach w życiu i doświadczyć jakby pracy w różnych jakby organizacjach. To jest to tutaj bardzo doceniane, jakby te umiejętności i kompetencje. Więc nie, myślę, że nie. Ale wiesz, każdy ma inne doświadczenia. Ja w swoim doświadczeniu na pewno bym powiedziała, że absolutnie nie. Tym bardziej, że jestem na stanowisku kierowniczym. Zarządzam zespołem, który jest fantastycznym zespołem. Więc jakby pokazuje mi to, że da się. Tak, no tak, zdecydowanie. Ale powiedz mi, nie czujesz jakiejś takiej, wiesz, innego traktowania, dlatego że jesteś kobietą? Bo wiem, że wiesz, podróżujesz tutaj też po tym regionie. Idziesz teraz do Saudi na przykład. Negocjować, powiedzmy, jakiś deal. Czujesz, że jesteś inaczej traktowana niż mężczyźni? Wiesz, to jest w ogóle takie śmieszne, bo ja zadaję tobie to pytanie i ty masz coś takiego, ale w ogóle o czym mowa? No wiesz, totalnie, nie? No ale to jeszcze jakby pokutuje, że tutaj kobiety są nieszanowane, że tutaj kobiety są niesłuchane, że tutaj kobiety nie mają głosu. Więc jakby wiesz, no zadaję te pytania. Ja wiem, że dla nas, osób, które tu mieszkamy, no to jakby nie ma tematu. Ale o tym trzeba mówić. Prawda. Żeby ten jakby taki misconception, czyli takie błędne przekonanie zmienić. W ogóle 200%, wiesz? I powiem ci też to, i fajnie, że w ogóle pytasz mnie o to. I też jakby właśnie też nawiązując do samego regionu, tak jak właśnie wspomniałaś, ja teraz we wtorek lecę właśnie do Arabii Saudyjskiej. I też miałam przyjemność i w Arabii Saudyjskiej, ale też tu, występować jako keynote speaker na naszych LinkedInowych eventach. I nigdy nie poczułam przez ułamek sekundy, że ktoś mruży na mnie oko albo patrzy na mnie, że nie wiem, że jestem kobietą, to nie będę tutaj, wiesz, robić biznesów. Ani przez sekundę tego nie doświadczyłam. I pamiętam, mieliśmy właśnie jeden z naszych eventów w Riyadzie. No i pokój był bardzo różnorodny. Były i kobiety, i mężczyźni podczas tego spotkania. I te rozmowy były tak ciekawe, tak interesujące i to zaangażowanie było z obu stron. Więc tak jak właśnie to wspomniałaś, tak wiesz, o co w tym wszystkim chodzi, nie? Dlaczego my w ogóle myślimy o tym tutaj? Ja myślę, że totalnie masz prawdę, rację. Masz prawdę, to się, wiesz, to nauczyłam się w Czechach, masz prawdę, teraz powtarzam. Więc wchodzi mi to niestety w nawyk. Ale myślę, że umiejętności i kompetencje i wiedza poparte pewnością siebie są kluczem tu, a nie to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Tak, ale zdecydowanie łatwiej jest utrzymać tą pewność siebie, kiedy masz wspierające środowisko, a nie takie, gdzie ktoś mówi, nie będę z tobą rozmawiać, bo nie nosisz spodni, albo coś w tym stylu. No, ja też mam takie doświadczenie podobne jak ty, że nie widzę tutaj jakiejś różnicy, czy jak ja jestem traktowana w biznesie i jak są moi koledzy mężczyźni traktowani w biznesie. Więc to jest fajne. Jak najbardziej. Oby więcej, wiesz. Oby więcej kobiet, to na pewno. Ale zdecydowanie się z tobą zgadzam, że nieważne, czy nosisz spodnie, czy spódnicę, nie robi to różnicy. No dobra, Alicja, powiedziałaś, już wspomniałaś trochę, że mieszkałaś w różnych krajach i że ten czeski, no to gdybyś mogła powiedzieć, jaka jest twoja historia, no i co doprowadziło cię do tego momentu, w którym jesteś teraz? Wiesz co, to zabrzmi bardzo infantylnie, ale chyba Erasmus, wiesz. Ja wyjechałam na swoim ostatnim roku studiów notabene, na magisterce już. Wyjechałam na Erasmusa do Pragi. Raz się żyje, kto to wie.
Więc pamiętam, że wyjechałam tam i to był taki moment, kiedy wydawało mi się, że fantastycznie mówię po angielsku. Okazało się, że chyba jeszcze nie jestem tak dobra, jak mi się wydawało, więc to była taka niezła szkoła życia pod tym kątem. Jak nagle w jednym miejscu znajdujesz, wiesz, Hiszpanów, Włochów, Portugalczyków, Brytyjczyków i różne inne narodowości i nagle musisz złapać, o co w tym wszystkim chodzi. I wszyscy byliśmy w tym samym worze, bo wszyscy byliśmy totalnie spłukani, ale przy tym bawiliśmy się świetnie i doświadczaliśmy tak naprawdę tej nowej kultury. Więc to był mój pierwszy taki element, który mnie gdzieś tam, wiesz, wypchnął z Przebijam Polski. piona. Ja też mam doświadczenie Erasmusa we Francji i no to był najlepszy czas. Jeden chyba z najlepszych takich okresów w moim życiu i właśnie to jest to, że możesz znać angielski jakiś tam wyuczony, czy nawet, wiesz, byłaś gdzieś może na wakacjach, na kursie, w pracy za granicą, a potem spotykasz ludzi, którzy mówią po angielsku, ale są Francuzami, Hiszpanami, Grekami, są z Rumunii, z Włoch i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że ten angielski jest tak różnorodny, ale to mi troszeczkę też przypomina tą sytuację w Dubaju, bo to też tutaj nie jest różnorodnie, tylko tu też musisz się nauczyć tego angielskiego z tych różnych zakątków świata. Inaczej mówi Australijczyk, inaczej Nowozelandczyk, Szkot, Irlandczyk, czy ktoś z Ameryki. O, zdecydowanie, wiesz, absolutnie zdecydowanie. Więc trochę to było taki kurs przygotowawczy. Wiesz, szkoła wstrząsu. W ogóle wiesz, jak rozmawiamy o języku angielskim, w ogóle rozmawiamy o tutaj tej multikulti, to ja mam przyjemność pracować z wieloma Arabami i Arabkami u mnie w pracy. I jakby w momencie, kiedy oni mówią w języku angielskim, to mają trochę wrzutek z języka arabskiego. I taką jedną wrzutką, która jakby często się pojawia, to jest jala. Wiesz, jala to generalnie jest wszystko jala. Jala chodźmy, jala zróbmy, jala nie róbmy. Totalnie. No i wyobraź sobie właśnie, a propos, wiesz, kumania, o co w tym wszystkim chodzi. Wyobraź sobie taką sytuację, że właśnie dziewczyna ode mnie, z którą pracuję, super dziewczyna właśnie, pochodząca z Lebanonu. Z Libanu? Tak, właśnie. Cały czas jeszcze jest ten moment, że to chwilę zajmuje, żeby przeskoczyć. Tak. Wysłałam jej coś, żeby na coś rzuciła okiem, więc ja jej to wysłałam i poprosiłam ją po angielsku. I ona mi na to odpisuje jala. Więc ja tak, Więc jej odpisuję na to. Jala, że już to zrobiłaś? Jala, czy się za to zabierasz? I ona jala go, czy jala no? Dokładnie. I ona do mnie na to, nie, jala, że się dopiero za to zabiera. Mówię, okej, no to wszystko jasne. Tak. Więc szkoła życia, tak. Ale jeszcze drugie, bo jala to jest jedno, ale drugie to jest inshallah. Inshallah. To ja już wiem z pracy z klientami, że jak mi klient mówi inshallah, to ja już nie mam nadziei na to, że to będzie. Bo inshallah next week... Czyli inshallah w następnym tygodniu to może być równie dobrze następny tydzień w tym miesiącu albo następny tydzień w jeszcze kolejnym miesiącu. Tak, dokładnie tak. Tutaj pojęcie czasu jest zupełnie inne. O, zdecydowanie. I wiesz, wielu rzeczy, czasu, imion. Wiesz, my mamy nasze piękne polskie skróty od każdego imienia polskiego praktycznie. Aleksandra, Ola, Alicja, Ala. Więc ja przez całe życie byłam Ala. Przeprowadziłam się do Dubaju, przestałam być Ala, no bo Ala to jest często imię męskie. Tak. Więc mamy u siebie w pracy właśnie jednego z kolegów, który ma na imię Ala, więc ja od tamtej pory jestem Alicia, więc skonwertowaliśmy jeszcze imiona przy tym wszystkim, więc to na pewno. Więc jakby te podróże, wiesz, zrobiliśmy trochę detoura od tej Pragi, więc tak. Wracając do tego, więc jakby... To było ten Erasmus, to był takim petarda doświadczeniem. Właśnie to językowe, wiesz, pierwsze sny po angielsku. Dziwne, strasznie dziwne. No a później po tym jak już zostałam i gdzieś tam właśnie popracowałam sobie też trochę w Oraclu, przeprowadziliśmy się później do Dublina. No i Dublin, no to wiesz, Silicon Valley of Europe, firmy technologiczne i tam mnie bardzo wiele rzeczy ukształtowało. Ja myślę, że dużo rzeczy, kim jestem dzisiaj, zaczęło się kształtować w tamtym czasie jakby mojego życia. LinkedIn nauczył mnie tam bardzo dużo. Ile lat spędzałeś w tych krajach? W Czechach, w Irlandii? Wiesz co, w Czechach... Ile ja mieszkałam w Czechach? No trochę mieszkałam, kilka lat mieszkałam w Czechach. W Irlandii byłam ponad prawie 5 lat w Irlandii, więc to tak mniej więcej pi razy drzwi. To były takie, wiesz, jakby najdłuższe te etapy. Natomiast to, co w Irlandii jakby było długie i
z perspektywy jakby takiego doświadczenia, no to w związku z faktem, że to jest taki tech hub w ogóle na całą Europę, czyli wszystkie te firmy technologiczne, startupy amerykańskie, one otwierają swoje siedziby z reguły, europejskie siedziby główne w Dublinie, to jakby tam to, co było dla mnie takim zupełnie nowym doświadczeniem, że to, że wiesz, idziesz na kawę ze swoimi znajomymi, masz grupę, mieliśmy grupę, ile nas tam było, chyba z 12 i każdy z nas pracował w firmie technologicznej. Wiesz, Google, Facebook, Zendesk, HubSpot, Asana i wiele jakby innych. I jakby wchodzisz tak głęboko w ten świat technologiczny i jakby w to amerykański ten świat technologiczny, że jednak kształtuje też to twój sposób robienia biznesu, zarządzania ludźmi, myślenia o wielu rzeczach jakby biznesowych. A to nie jest trochę tak, że wchodzisz bardzo nawet w życiem prywatnym w korpoświat? Tak, wchodzisz. No bo rozmawiasz o tym ze znajomymi. Idziesz na kawę, no ponarzekacie sobie o życiu, bo najpierw musimy ponarzekać, bo to tak dobrze. Czyli to jest uniwersalne. Tak, wiesz. Tym bardziej, że sporo moich znajomych to wiesz, Węgrzy, Polacy, Słowacy, Irlandczycy, więc jakby my wszyscy byliśmy tam, wiesz, wymieszani po prostu w tym worze tego wszystkiego. Więc każdy sobie od czasu do czasu lubi ponarzekać. No dobrze, no ale to ta Irlandia. Okej, wrócimy jeszcze do tej Irlandii. Czyli najpierw to był LinkedIn, tak? Tak, najpierw to był LinkedIn i w LinkedInie super doświadczenie. W ogóle rozpuszczeni byliśmy jak bicze bezpańskie. No bo wiesz, pracujesz w LinkedInie, więc generalnie śniadanka, obiadki, siłownia, yoga, tańczy, śpiewa, klaska uszami, to ten klimat. Więc jak jesteś gdzieś tam, powiedzmy w wieku 20 kilku lat, to robi wrażenie. Tak. Robi bardzo duże wrażenie. Jakby pod kątem samego poznawania ludzi, wiesz, w jednym budynku w LinkedInie, myślę, że teraz chyba w Dublinie pracuje pewnie około 2000 ludzi, tak pi razy drzwi, a wtedy było jakby trochę mniej pod tym kątem. Więc jakby doświadczasz też tych kultur bardzo mocno i w jednym zespole jesteście wymieszani totalnie, multikulti, co było ekstra. I później jakby wychodzisz powiedzmy ja też dużo robiłam biznesu wtedy z Europą Środkowo-Wschodnią, więc wtedy jakby wychodzisz do tej Europy Środkowo-Wschodniej, tutaj masz właśnie całą Europę, bo to była jednak siedziba na całą Europę, więc jakby te rozmowy są tak totalnie różne i tak o wszystkim, że myślisz sobie, kurczę, to jest ciekawe. Ale wiesz, na przykład rozmawiałam na ten temat z moją siostrą jakiś czas temu. Ona do mnie mówi, no u was to tak inaczej, że to takie ciekawe i to takie doświadczenie i w ogóle. I ja już dzisiaj na przykład tak na to nie patrzę aż bardzo. Ale na co? Na te rozmowy międzynarodowe o biznesie? Wiesz co? Na to, że każdy z nas, tak samo jak i ty, jak i ja, obie mamy znajomych, którzy pochodzą zewsząd. No tak. Więc jak wychodzisz z kimś na kawę, to jakby twoim językiem głównie pewnie jest język angielski, tak samo jak i dla mnie. Więc jak wychodzisz i patrzysz na to, no normalne, tak? No tak. No i to jest z koleżanką, która pochodzi z Libanu na kawę, i że sobie spoko. Tak, czasami też jest trudno, wiesz, poruszyć temat, bo na przykład, wiesz, pewien temat może być super interesujący dla osób, które tego nie mają, a dla nas to już jest tak powszechne, że nawet czasami nie przyjdzie mi do głowy, żeby o to zapytać. Tak. Więc trzeba trochę zrobić ten wysiłek i wrócić jakby do tego momentu, kiedy by tego nie było. Bo ja też już bardzo dawno jakby zaczęłam to życie międzynarodowe, właśnie to był Erasmus na początku. No i potem jak już jakby wejdziesz w to, no to już nie ma odwrotu, bo to już potem otwiera ci się tak mocno głowa na tą różnorodność, że to już zaczyna być część ciebie. Totalnie. No, totalnie. I to jest właśnie to, że jak właśnie z siostrą rozmawiałyśmy, to ona o tym do mnie mówi, że jakby to jest takie super, że wiesz, jakby macie znajomych z wielu krajów i jakby, wiesz, jakby doświadczacie tego życia multikulti i w ogóle wszyscy w jednym worze się tu mieszamy. I ja tak sobie na ten temat, tak chwilę mi to zajęło, mówię, ale ja na to nie patrzę jako już coś, co jest dla mnie wyjątkowe, bo moi wszyscy znajomi mają to samo. Tak. Jak ty to tak doświadczasz? Masz to podobnie? Tak, no właśnie teraz jak to mówisz, to ja już się nad tym właśnie nie zastanawiam. To po prostu jest. To po prostu jest, że już pewne rzeczy nie są jakby nowe albo wyjątkowe, tylko są częścią tej codzienności. I to już zaczyna być codzienność. Tak samo jak myślałam sobie, wiesz, o Dubaju w kontekście wyjazdu na wakacje. Że tak dużo osób tutaj wyjeżdża na wakacje, a ja tu przyjeżdżam do domu. I mam po prostu te same problemy,
jakie mają ludzie, którzy są w domu. Czyli mam pracę, czyli jestem zmęczona, czyli mam jakieś opłaty, jakieś, wiesz, naprawy w domu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest to samo, co miałam kiedyś w Polsce. No, z tą różnicą, że jest tutaj trochę więcej słońca i chyba ludzie są troszkę bardziej uśmiechnięci jednak mimo wszystko. Prawda. A plecy bolą tak samo jak i wszędzie. No właśnie, otóż to plecy bolą tak samo. I nic nie spada z nieba, tylko trzeba włożyć pracę, żeby wyciągnąć jakieś... Tak. No dobrze. To powiedz mi z tego Dublina, jak ty się tutaj znalazłaś w Dubaju i jak w ogóle wyglądało to szukanie pracy tutaj? Wiesz co? I tutaj nawiążę do czegoś, co mi powiedziała kiedyś rekruterka, z którą pracowałam. I wtedy wydawało mi się, jakby nie do końca kumałam, o czym ona do mnie mówiła. Pamiętam, że powiedziała mi coś takiego, jak już miałam swój zespół, jak już zarządzałam zespołem. Więc pamiętam mówiłam jej jakby o tym, że no pewnie będę chciała zmienić pracę, jakby myślę o jakbyś tam różnych alternatywach i tak dalej. I ona mi powiedziała, że na stanowisku, na którym jesteś, albo jeżeli szukasz stanowisk już na konkretnym jakby poziomie menadżerskim, to że raczej to będzie tak, że ktoś do ciebie trafi z jakąś konkretną ofertą z polecenia. Albo ty będziesz polecona do kogoś i jakby wtedy zaczniecie tą rozmowę. Czyli, że jakby będzie sama rola, na którą docelowo trafisz jako menadżer, będzie połączona z jakimś twoim networkiem, z jakimiś relacjami biznesowymi, z jakimiś doświadczeniami ludzi, którzy tobą już zarządzali wcześniej albo z tobą współpracowali. I w moim przypadku właśnie tak było. I ja wtedy do końca tego nie chwyciłam, co ona do mnie, jakby co miała na myśli, tak. Ale jakby życie pokazało, że jak to się rozwinęło, bo tak naprawdę, kiedy ja pracowałam w LinkedInie w Dublinie, to ja miałam przyjemność współpracować z ludźmi z tego tutaj biura w Dubaju. Więc współpracowaliśmy na różnych projektach, współpracowaliśmy różnie z perspektywy menadżerskiej. Ja miałam również lidera, który mną zarządzał, który pochodził z tego regionu również. Więc jakby to szukanie pracy tak naprawdę było bardzo mocno oparte o relacje, które ja zbudowałam sobie wcześniej właśnie w LinkedInie w Dublinie. Bo jeszcze odpowiedzmy sobie, jakbyś mogła powiedzieć, bo ty pracowałaś w Dublinie w LinkedInie, tak. Potem zmieniłaś pracę na inną. Tak. I jak to się stało, że ten Dubaj się pojawił? Tak, więc jakby w tym wszystkim tutaj był ciągłość taka, że jak powiedzmy weźmiemy punkt pierwszy, czyli właśnie ten Dublin, to w Dublinie ja pracowałam na rynki, które ładnie się nazywały emerging markets, czyli te rynki wschodzące. I my byliśmy jakby wrzuceni wszyscy razem do wora właśnie razem z Bliskim Wschodem. Czyli nas tam jakby regionalnie było dość dużo. Potem ja odeszłam z LinkedIna i przeszłam do firmy Pluralsight, która właśnie też jest amerykańską tech firmą, która jakby zajmuje się rozwiązaniami z obszaru e-learning pod kątem właśnie jakby technologicznym bardziej. Więc przeszłam tam przez kilka lat, pracowałam tam i tak naprawdę Pluralsight jest konkurencją do LinkedIn Learning. Okej. W jakimś tam stopniu. Częściowym, ale jest. Więc jakby moje rozmowy a propos gdzieś tam potencjalnych przejść, czy jakby przeprowadzki tutaj do Dubaju i gdzieś ewentualnych ról, myślę, że zaczęły się jakieś pewnie rok czasu do tego, zanim odeszłam z Pluralsight. Więc to jakby było ogólnie, wiesz, my zawsze byliśmy w kontakcie, czyli jakby zawsze byliśmy, żeby być jakby może bardziej konkretnie ci powiedzieć, z ludźmi, którzy tutaj pracują. Więc ja wiedziałam, kiedy rola się pojawia. Okej. Więc jak rola się pojawiła, to ja wiedziałam o tym, że ona się pojawiła i że to jest moment, kiedy czas na tą rolę zaaplikować, trzeba przejść przez cały proces rekrutacyjny, ale ja cały czas byłam gdzieś w głowie, starałam się cały czas być jakby w głowie tych ludzi, którzy tutaj pracują i z którymi jakby miałam też dobre relacje biznesowe wcześniej, aby jeżeli coś ciekawego się pojawi, żeby o mnie pamiętali. Tak, ale to jest kluczowe. To dokładnie, powiem ci, moje doświadczenie jest takie samo. Ja jak tutaj przyjechałam na początku, no to robiłam ten mój research, chodziłam na mnóstwo spotkań i poznawałam ludzi. I w momencie, jak w jednej firmie pojawiło się stanowisko, na które ja się super nadawałam, no to dostałam telefon, pojawiło się. I ja wtedy musiałam być gotowa na rozmowę,
przygotowana i wtedy zaczął się cały proces, który trwał pół roku. To nie Dokładnie było od to razu. samo. I to nie jest tak, że to stanowisko, dlatego że się pojawiło i znałam kogoś, kto znał, kto tam pracował, że było mi łatwo. Nie, mam wrażenie, że nawet było mi trudniej. A wręcz w drugiej firmie, w której pracowałam, no ja też ich znałam, bo pracowałam 1,5 roku z nimi, oni byli moimi podwykonawcami, więc pracowałam z nimi na co dzień. Także ja się śmieję, że miałam 1,5 roku takiej, wiesz, assessment center. Oni doskonale wiedzieli, jak ja pracuję i ja chciałam być w tej firmie. Więc jak tylko się stanowisko pojawiło, no to znowu dostałam jakby cynk, ale ja też musiałam jakby poinformować, że jestem otwarta na ewentualne możliwości. No bo jeżeli ktoś nie wie, że ty chcesz tą pracę, no to dlaczego oni mają tobie o tym powiedzieć? Dokładnie. Więc raz, ten network właśnie w taki sposób. 2, pokazanie tej kompetencji i tego, że ty jesteś gotowa na to stanowisko. No i 3, otwarcie się na nowe możliwości. Tak. I jakby czekanie, aż to się pojawi. Zdecydowanie. W ogóle dokładnie te 3 rzeczy tak samo u mnie wyglądały. Że to właśnie raz jasno i klarownie tak, jestem otwarta i chciałabym. Tak. I myślę, że to jest taki element, w którym ludzie często jakby... Ja myślę, że może nie ludzie, ale my kobiety nie mamy zawsze takiego komfortu, żeby powiedzieć tak chcę. Czyli właśnie to, co mówisz. U mnie było to samo. Tak chcę. Jak się pojawi rola, cały proces rekrutacyjny, więc jak u mnie to samo było. Jak ona się pojawiła, no to konkurencja w całym procesie była mega intensywna. Ja pamiętam, że jednym z takich zadań, które miałam do wykonania jakby w całym procesie, to przygotowanie całego go-to-market na LinkedIn Learning na Saudi. I ja wiem, że było bardzo konkurencyjnie, bo cały proces był bardzo taki intensywny pod kątem assessmentu, pod kątem prezentacji, pod kątem analizy. To nie jest tak, że jedna osoba, wiesz, podejmuje decyzję. Tak. No tak. Ja też To jest cały szereg. 6 rozmów chyba do tej drugiej firmy już technologicznej, której też amerykańskiej zresztą i też, która miała swój hub w Dublinie. No to miałam chyba 6 rozmów i słuchaj, zakończyła się, już dostałam ofertę, przyjęli mnie na to stanowisko i dostałam telefon, że jednak pojawił się bardzo silny kandydat i jednak management chciałby jeszcze raz mnie zaprosić na rozmowę, bo rozważają tamtego kandydata. No więc wiesz, jaki to był stres jakby. No ale dostałam odpowiedź, że jestem lepsza i że jakby ta oferta jest dla mnie, więc... No oczywiście, że jesteś lepsza. Kochana. Ale wiesz, o co chodzi, że to nie jest łatwe, że tutaj ta konkurencja jest naprawdę ogromna i ona nie jest nawet dlatego taka ogromna przez to, że aplikują ludzie stąd, tylko aplikują ludzie zewsząd i oni naprawdę są super. Nie? Są. Ja widzę, jak sama rekrutuję, No jak właśnie, rekrutowałam do swojego zespołu, to jak wychodzi rola na zewnątrz, czyli jak ona gdzieś jest wypostowana, to liczba ludzi aplikujących na tą rolę, ja nigdy w życiu czegoś takiego w żadnym innym regionie nie widziałam. Tak. W tysiącach. Masakra. I jakby kompetencyjność ludzi, którzy jakby chcą się przenieść tutaj. Wiele ludzi, tak jak mówię, wiele osób, czy potencjalnych kandydatów, czy już kandydatów już jest tu, ale jest ogromna liczba i to naprawdę fantastycznych ludzi, którzy chcieliby się przenieść. Tak. I to jest tak, że jak pracowałam gdzieś jeszcze powiedzmy w Dublinie, to w związku z faktem, że jak sobie nawet popatrzysz na skalę, weźmy nawet takiego Google'a. Google chyba, wydaje mi się, że ma jakieś 5,000 ludzi, pewnie razem z kontraktorami pewnie około 9,000 w samym Dublinie. Nie wiem, czy to nadal są te liczby, ale pewnie gdzieś tak pi razy drzwi. Gdzie tutaj na Bliskim Wschodzie, no to pewnie będzie w granicach 200-300, koło tego. Więc skala z tej organizacji też jest mniejsza. I to samo wygląda dla nas w LinkedInie. Jakby ta skala, tam są 2,000, a tutaj jest dużo mniej. No to pewnie dużo mniej niż 10% tak naprawdę z tego. Więc jakby liczba stanowisk dostępnych do firm, które są takie, wiesz, hot, jest dużo niższa. Co też sprawia, że liczba osób zainteresowanych jest dużo wyższa i jeszcze do tego chcą się przeprowadzać do tego regionu. Więc jakby kompetencyjnie tu jest bardzo trudno. I pamiętam, jak jeszcze byłam właśnie w Dublinie, to dostawałam, wiadomo też, trochę rynek pracy się zmienił przez ostatnie kilka lat. Zwolnienia, zmiany i tak dalej. Ale w momencie, kiedy ten rynek był na takim piku,
że jednak zatrudnień było sporo i te firmy dość mocno otwierały konkretne role, to przecież ja wiadomości dostawałam przez LinkedIn od rekruterów tyle, że to była głowa mała, że to wiesz, myślisz sobie, ja to tutaj mam opcję teraz po prostu żyć, nie umierać. Tutaj tak już to nie działa. No nie działa, to prawda. To powiedz w takim razie, Alicja, jak uważasz, że ludzie, którzy by chcieli jednak tutaj zdobyć pracę, jak mogą zwiększyć swoje szanse? No bo główną platformą, gdzie się szuka pracy, jest ten LinkedIn. Tak. Czy są jakieś takie, wskazówki, które miałybyś dla ludzi, żeby poprawili swój opis, czy nie wiem, jakieś słowa kluczowe, czy wiesz, jak przygotować CV, żeby, no bo ty rekrutujesz ludzi, więc ty też wiesz, na co zwracasz uwagę w tym procesie selekcji i rekrutacji potem. Wiesz co, no po pierwsze to wiadomo, profil na LinkedInie, żeby był. Tak. No tak. To jest bardzo tutaj ważne. Tak. Jak wyjeżdżałam z Polski te powiedzmy 8 lat temu, to w Polsce to nie było aż tak ważne, aż tak bardzo brane pod uwagę, już teraz pewnie jest bardziej, a tu było już bardzo, już wtedy. I jest tak nadal. I nadal jest, tak jak właśnie mówisz, więc po pierwsze, żeby był i żeby był wypełniony. Koniecznie zdjęcie na profilu, no bo jednak to też dodaje rzetelności, że ten profil tak naprawdę istnieje i że jest za tym profilem człowiek, który włożył dużo pracy i jakby w swoje osiągnięcia. Jest dużo takich fajnych nowych opcji w stylu, że można nagrać wideo, można tak naprawdę nagrać to, w jaki sposób wypowiadać swoje imię, więc jakby, ale to już są takie, wiesz, takie fancy rzeczy, tak. że fajnie mieć, ale jakby może nie do końca to zrobi aż taką super różnicę. Na pewno budować swoją sieć przez LinkedIn. Pamiętajmy o tym, że jednak warto mieć ludzi w swoich połączeniach i warto budować treści i te treści postować. No bo to jest trochę tak, że gdzieś tam zostajesz z tyłu głowy u kogoś. Czyli nawet jeżeli nie rozmawialiście ze sobą może przez 2-3 miesiące, jak taki post się pojawi na feedzie, to jednak przypomni komuś o twojej egzystencji. A to jest zawsze dobrze, żeby ludzie pamiętali, że istniejesz. Więc to jest jakby taka druga rzecz. Też tak sobie myślę o tych postach, że to jest też chyba ważne, żeby ludzie wiedzieli, jaki pain point ty jesteś w stanie zaadresować. Tak. W sensie to, o czym piszesz, to prawdopodobnie tym się interesujesz, prawdopodobnie w tym jesteś dobra, więc jak ty o tym piszesz, a komuś się pojawi taki problem w firmie, to pomyślisz sobie, o, ta dziewczyna o tym mówi, więc być może mogłabym z nią porozmawiać na ten temat. Jasne, jak najbardziej. Wiesz, jakby sama kwestia budowania treści i jakby jak je budować, to myślę, że mogłybyśmy dzisiaj tutaj spędzić, wiesz, kolejne 3 godziny na ten takie temat. wskazówki, wiesz. Tak, totalnie. Myślę, że w ogóle warto. Jest tyle fajnych źródeł na LinkedInie. Wystarczy sobie trochę poszukać. Wystarczy też nawet zapytać ChatGPT. Też całkiem sporo ciekawych rzeczy można dostać a propos postowania treści. Natomiast zdecydowanie, tak jak mówisz, jakby jaka jest moja grupa docelowa, jakie są treści, które postuję, jakby i po co też to robię w tym wszystkim. No i myślę, że trzecia rzecz, to na pewno warto wrzucić sobie, jest taka opcja Open for New Opportunities, ale ja nie mówię o tej opcji, że jak jest zdjęcie i tam ci się pokazuje naokoło zdjęcia, że taki zielony tak. tylko jakby opcja, którą jakby ustawiasz na swoim profilu, ona jest widoczna tylko i wyłącznie dla rekruterów i to zdecydowanie też pomaga. Natomiast to nie zrobi za ciebie roboty. Czyli nie zrobi tej roboty budowania jakby tego, co ty robiłaś, tego, co ja robiłyśmy, czyli budowania tych relacji z ludźmi, z którymi już pracowałyśmy, gdzieś tam rozwijania tego pod ten sposób. Więc ja bym powiedziała, że to jest taka totalna podstawa, taka podstawa podstaw i od tej podstawy, tego fundamentu trzeba dodawać kolejne kroki w tym wszystkim. No i na przykład, wiesz, masz taką ofertę i widzisz, że już tam aplikowało 2000 osób. No ale jednak uważasz, że byłabyś super i chciałabyś zaaplikować. No to jaka jest rada dla osób, które chcą zaaplikować już na konkretną ofertę? No oprócz tych podstaw, o których mówiłaś. Tylko jak dostosować czy swoje CV, czy swój profil do danego zapytania ofertowego? Wiesz co? To może ci powiem, jakby niekoniecznie, bo wiadomo, można dostosować na podstawie słów kluczowych, popatrzeć jak jest skonstruowana ta oferta, więc jakby wiele jest rzeczy tych takich też technicznych, które warto zrobić. Natomiast powiem ci, co jakby ja widziałam całkiem sporo i też sama byłam po stronie jakby odbierającej tego.
Miałam kiedyś, ona teraz jeszcze pracuje w LinkedInie, super dziewczyna. I pamiętam, że jak jeszcze pracowałam wtedy w Dublinie, napisała do mnie, znalazła mnie przez LinkedIna, że pracuje w zespole właśnie na CEE. I napisała do mnie, że jest rola, którą ona byłaby zainteresowana, więc wysłała do mnie po prostu e-maila wtedy, że byłaby nią rolą zainteresowana i czy mogłabym jej poświęcić 15 minut. Miała już profil, wiesz, wszystko, więc jakby wykonała całe zadanie domowe wcześniej w stylu profilu i tak dalej, więc napisała właśnie tą do mnie wiadomość. Nie napisała do mnie, ja wtedy nie byłam menadżerem, więc ona napisała do mnie tą wiadomość jakby do współpracownika z zespołu. I faktycznie to się bardzo rzadko wtedy zdarzało. Teraz wiadomo częściej, ale zawsze warto. Dzwoniłyśmy się na tego calla. Super łebska dziewczyna, doświadczenie, wiedza, chęć, w ogóle wiesz, otwartość na feedback, no po prostu petarda, jest petarda. No i notabene fantastycznie sobie radzi do dzisiaj, już kupę lat pracuje w LinkedInie. I plusem jest to, że jakby w tym przypadku ja jej dałam różne wskazówki, na co zwrócić uwagę, jakie są takie rzeczy, które powiedzmy mogą się pojawić podczas rozmów rekrutacyjnych i wiele jakby różnych elementów. I to myślę, że jest super rzecz, którą warto zrobić. Czyli nie tylko pisać do rekruterów, ale na przykład napisać do kogoś, kto może być w zespole, albo do jakiegoś hiring managera. Tym bardziej, że wiele tych międzynarodowych organizacji ma referral fees. Dokładnie. Czyli jeżeli... Czyli bonus za polecenie. Dokładnie, bonus polecenia. Czyli bank, poleciłem kogoś, ktoś jest dobry, ta osoba została zatrudniona, dostanę większy bonus do wypłaty. No. Tak, to jest taka też, wiesz, fajna chyba rada dla osób, które szukają właśnie pracy, że ja to też zawsze mówię, że jeżeli ja mam jakoś pomóc, no to ja nie wyczaruję stanowiska, nie przejdę tych rekrutacji, nie wymyślę jakby, tutaj to jest skomplikowane w ogóle, żeby firma otworzyła nowe stanowisko, więc zdecydowanie najlepiej jest, moim zdaniem, wybrać sobie firmy, które cię interesują, zobaczyć, jakie one mają stanowiska, czy są stanowiska, na które ty się nadajesz. Jak masz link do tego stanowiska, przygotuj też swoje CV pod to konkretne stanowisko i wtedy skontaktuj się ze mną na przykład i ja, jeżeli chodzi o firmę, w której ja pracuję, ja cię chętnie polecę, jeżeli jest takie stanowisko, bo tak jak mówisz, mam referral fee i jakby to też w moim interesie jest, żeby kogoś polecić, ale 2, ja mam znajomych, a ci znajomi mają znajomych, więc ja też nie mam problemu, żeby zapytać mojego znajomego z innej firmy, słuchaj, czy macie referral i czy możesz tą osobę polecić, na przykład. Dokładnie. Ale musi być to zadanie odrobione i ta oferta musi istnieć, bo jak nie istnieje, no to jest... Dokładnie. Ale to jest też to, co też powiedziałaś teraz, to zadanie odrobione. W każdym, ja wychodzę, że jakby taką formą pokazywania szacunku dla drugiej osoby jest właśnie wykonanie tego zadania domowego. Czyli jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i do mnie i chciałby jednak właśnie jakiegoś wsparcia pod kątem może roli, czy jak się do niej przygotować, sprawdź, o czym jest ta firma, co oni robią, jakie role są, tak jak właśnie mówisz, bo to jest taka podstawowa rzecz, którą łatwo zrobić, a jakby pokazuje mnie, czy tobie, czy komukolwiek innemu, że faktycznie ci zależy. Że nie, że tylko przyszedłem, sprawdziłem i sobie myślę, o kurczę, wyślę sobie dzisiaj wiadomość, bo czemu by nie? Tylko jednak zależy mi, przygotowałem się. Czy mógłbyś mi wtedy pomóc w tym wszystkim? Dokładnie, ale też kwestia jest taka, że szukanie informacji teraz w internecie, szczególnie jak mamy sztuczną inteligencję, czata, no to jest proste. To wystarczy wpisać, powiedz mi coś o tej firmie i już wiesz coś o tej firmie. Powiedz mi, jaka, nie wiem, jest jej konkurencja i już coś też wiesz, troszkę więcej. Ale to też pokazuje, jaka ta osoba jest później w pracy. Bo ktoś, kto, wiesz, no nie ma żadnego zadania domowego odrobionego, powiedzmy, czyli nic nie wie, nie sprawdził, czy są oferty, nie wie, gdzie ja pracuję na przykład, a pyta mnie o moją pracę, wiesz, na przykład, no to myślę sobie, czy ja na pewno chcę polecać osobę, która nie wykonała żadnej pracy, bo potem jakby taką samą pracę ona będzie wykonywać u pracodawcy. Więc jeżeli ktoś przychodzi, wiesz, pewny tego, że wie, o co pyta i już ma konkretne jakieś pytania, no to ja też myślę sobie, o fajnie. Kurczę, totalnie. Ale wiesz, to jest dopiero połowa drogi. Jak ktoś się dostanie na rozmowę rekrutacyjną, to jest dopiero wyścig. No, właśnie. No to powiedz o tych rozmowach rekrutacyjnych. Kurczę, dziewczyno. Ile masz ich za sobą? Znaczy w sensie... Setki. Ile osób ty zatrudniłaś?
Wiesz co? Nie wiem, nawet powiem ci, ile osób już zatrudniłam. No ale powiedz, ty jesteś tym rekruterem, do którego każdy po tej selekcji chciałby się dostać. Znaczy nie wiem, czy ty akurat jesteś, ale już sobie wyobraźmy, że osoba już jest na tej rozmowie rekrutacyjnej. Jak powinna się do niej przygotować? Co powinna zrobić, żeby wywrzeć dobre wrażenie? Tych rozmów u mnie było, myślę, że w setkach, to na pewno. Do mnie już trafiają z reguły ludzie, którzy są już jakby po screeningu rekrutera, czyli jakby po tej pierwszej rozmowie z reguły. No bo jednak w korporacjach to z reguły jest tak, że najpierw masz powiedzmy pierwszy etap z rekruterem, a później masz kolejny etap z jakby menadżerem konkretnego zespołu, a później jest jakiś panel czy jakieś inne rzeczy. Więc kilka takich elementów, o których jakby zauważyłam, że to jest taka bardzo prosta rzecz, a wiele ludzi jej nie robi. Z reguły w firmach technologicznych wielu jest wykorzystywana w procesie rekrutacyjnym taka metoda, która się ładnie nazywa STAR. I jakby gwiazda. Gwiazda, bo wszyscy jesteśmy gwiazdami. Jak już generalnie wejdziesz na taką rozmowę, to już z założenia jesteś gwiazdą, bo tylu ludzi zostało odrzuconych po drodze, że generalnie już jestem gwiazdą. Tak. No i jakby w tym procesie gwiazdy jakby chodzi przede wszystkim o to, jakby formę odpowiadania na pytania i jakby dostarczania konkretów, czyli tego mięcha na tej rozmowie rekrutacyjnej. I co to oznacza? Czyli STAR to jakby, jeżeli odpowiadasz na pytanie, czyli situation, task, action and result. Czyli jakby odpowiadając na pytanie, podajesz konkretny przykład. Na przykład, w jaki sposób sobie radzisz ze stresem? No i często ktoś ci przychodzi na rozmowę, przynajmniej u mnie było tak. A mogę spróbować? Dajesz. No. Nie wiem, czy wiesz. Oczywiście ja cię tutaj, wiesz, moja droga, zinterwołuję, tutaj przepytam. W jaki sposób sobie radzi pani ze stresem? No to tak, no to jeżeli mam na przykład spotkanie z klientem i wiem, że może mnie pytać o ABC, no to to jest situation, tak? To jest ta situation, Tak. rozmowa z klientem, dobra. To teraz task, action. I moim taskiem, czyli moim zadaniem jest przeprowadzenie tej rozmowy w taki sposób, żeby zaprezentować ofertę w sposób, że jestem pewna siebie, no i przekonać klienta do zakupu produktu, który mu oferuję. To jest moje zadanie podczas tej sytuacji. No i action. I teraz co robię? No to żeby poradzić sobie ze stresem podczas tego spotkania, przed spotkaniem przygotowuję się do niego. Czyli odrabiam moje zadanie domowe, przygotowuję sobie pytania, które klient mógłby mi zadać i to buduje moją pewność siebie na tym spotkaniu. Jestem mniej zestresowana niż gdybym szła nieprzygotowana. No i result, no i jako konsekwencja, jak miałam już to, zapomniałam powiedzieć, że miałam takie spotkanie. Właśnie. No właśnie. No i jako result miałam to spotkanie i rzeczywiście wykonałam tą pracę domową, miałam to spotkanie z klientem i klient zadał mi jedno z pytań, na które się przygotowałam wcześniej i dzięki temu, że odrobiłam to zadanie domowe, nie zestresowałam się, tylko odpowiedziałam na nie merytorycznie. No i petarda. No i proszę panią, kawał dobrej roboty. Dobra. Podkręciłabym to jeszcze troszeczkę. No, dajesz. To powiem ci, Super. w których miejscach bym to podkręciła. Ekstra. Podkręciła, bo jakby właśnie o to chodzi, tak? Jest konkret. I w tym momencie, co by sprawiło, że ten konkret byłby jeszcze taki bam, wiesz, z przytupem, to gdybyś powiedziała, na przykład właśnie zaczęła od tego, radzę sobie ze stresem jakby w sytuacjach stresowych. Moją metodą jest to, że zawsze przychodzę na spotkanie przygotowana. 2, załóżmy przed takim spotkaniem, nie wiem, mam ćwiczenie oddechowe, wykonuję 3 bądź 4. 3 na przykład ćwiczę sobie wcześniej, jakie ewentualnie mogę dostać trudne zapytania. Czyli to jest taki wstęp, jakby taki wstęp do tej całej akcji. Czyli dajesz wstęp do całej akcji i po tym wstępie to, co powiedziałaś, tylko wrzucasz już go w konkretny przykład. Czyli jak masz konkretny przykład, to trochę bym to zmieniła w ten sposób, że właśnie to są te 3 rzeczy, które dla mnie działają i teraz pozwolę sobie przytoczyć przykład z sytuacji albo na przykład ze spotkania z klientem, który miałam miesiąc temu i wyglądało to w ten sposób, że spotkanie było zaplanowane, nie wiem, na godzinę tam 15, bla, bla, bla. No i podczas tego spotkania, przed tym spotkaniem przygotowałam się w ten i w ten sposób. W czasie tego spotkania
padły jakieś tam trudne pytania, natomiast wzięłam głęboki oddech, odpowiedziałam na to i wynik był taki, że udało nam się na przykład rozwiązać problem podczas spotkania i dzięki temu mamy kolejne spotkanie z tym klientem i będziemy kontynuować współpracę. Czyli jakby to, co powiedziałaś, tylko jakby włożyć w konkretną sytuację, w której byłaś. Dlaczego? Bo to dodaje temu takiego, wiesz... Wiarygodności. Dokładnie. I więc jakby ta sama metoda jest spoko, bo dajesz osobie, z którą masz rozmowę rekrutacyjną, dajesz konkret. A poza tym pamiętajmy wszyscy, drodzy państwo, drogie panie, że ludzie kochają historię. Storytelling. I dużo łatwiej zapamiętać historię, jeżeli ci kandydat powie, że był na tym spotkaniu, klient go wkurzył i w ogóle miał mu ochotę powiedzieć, co myśli o nim przez całe życie. Oczywiście tak, proszę nie mówić na spotkaniach rekrutacyjnych, ale pamiętasz później takiego kandydata dużo lepiej i pamiętasz te kompetencje, które w tym wszystkim się działy. Też mam taką jedną historię. Masz? To dawaj. Mam, bo wiesz co, aplikowałam na stanowisko, na które wewnątrz firmy i ja wiedziałam, że ja tak wiem z 40% tego, co będę robić. Ale napisałam bezpośrednio do tego viceprezydenta, który rekrutował. Wiesz, przeskoczyłam po prostu chyba tam z 3 poziomy i stwierdziłam, no co mi szkodzi jakby. I zapytałam go, czy myśli, że mogę aplikować, chociaż myślę, że wiem 40%, ale jakby I'm willing to learn. I on mówi, jasne, aplikuj. No i aplikowałam na to stanowisko i on jakby powiedział rekruterom, żebym przeszła selekcję. Więc już miałam pierwsze, to wiesz, to była wewnętrzna rekrutacja, więc było 4 kandydatów z zewnątrz i ja jedyna z wewnątrz. No i miałam tą rozmowę rekrutacyjną z nim i rozmawialiśmy. I powiem ci, że odpadłam po prostu po tej rozmowie. Natomiast 2 miesiące później on do mnie zadzwonił, to już nie była umówiona rozmowa, tylko on do mnie zadzwonił i mówi, miałem 4 kandydatów z zewnątrz i nie wiem dlaczego wszystkim opowiadam o kandydatce, która odpadła, a nie o tamtych kandydatach i coś mnie tak ujęło, że chcę, żebyśmy współpracowali. I ja mówię, a ja mówię ci szczerze, że te 60% odrobię w pierwsze 3 miesiące. I on mówi, idziemy w to. Świetna współpraca. Moja droga, no generalnie wcale się nie dziwię, co nie? No kochana, ale wiesz, chodzi o to, że czasami my się po prostu jakby boimy albo czujemy niepewnie, ale też do końca to nie jest tak, że oczekuje się od nas 100% perfekcji i tego, żebyśmy wszystko wiedzieli. I to jest też to, co powiedziałaś z tym feedbackiem. No nie? Jest. Jakby nawiązujesz do tej historii feedbackowej. Tak. Wiesz co? Tak, jak najbardziej. Wiesz, tym bardziej jakby pierwsza rzecz jest taka, że my jako kobiety to z założenia zakładamy, że my wiemy mniej i to jest już, wiesz, a prawda jest taka, że jeżeli masz 100% kompetencji, to trochę nuda ta robota będzie. No mega nuda. Właśnie o to chodzi. Jakby nigdy chyba nie chciałabym aplikować na dokładnie to samo stanowisko, które już wykonywałam wcześniej. Zanudziłabym się. Jakby dla mnie to 40 do 60% jest na tyle ciekawe i interesujące, że ja uczę się czegoś więcej, rozwijam się przez to. Wiesz, jestem w takiej niekomfortowej sytuacji na zasadzie przełamywania wychodzenia z tej strefy komfortu. To jest dla mnie super. No ale tak mamy, że... Mamy. I wiesz, czego jeszcze mamy dużo? Wory wstydu, wiadra wstydu, kilogramy wstydu. Nadal się wstydzimy wielu rzeczy. Wstydzimy się tego, że czegoś nie wiemy. Wstydzimy się czegoś, że możemy czegoś nie wiedzieć. My ludzie czy my kobiety? My kobiety głównie. Myślę, że ludzie ogólnie, ale myślę, że my kobiety bardziej w tym wszystkim. I jakby to też nawiązując właśnie do samych rozmów rekrutacyjnych, to, że idąc na taką rozmowę rekrutacyjną, to już jest odwaga. Natomiast żeby ta odwaga była w tym miejscu o tej godzinie wtedy, kiedy jej potrzebujemy, to musimy jednak sobie trochę poćwiczyć i nad tą odwagą popracować wcześniej. I co mam na myśli? Ja jak przygotowałam się do swojej rozmowy rekrutacyjnej i do wielu innych, z reguły robię tak, że ćwiczę, jakby przygotowuję sobie przykłady, które są związane jakby z kompetencjami, które będą wymagane jakby w tej konkretnej roli, ale robię to na głos. Robię to na głos i zawsze robię to z kimś.
I mam taką, akurat mam szczęście, bo mam fantastyczną coachkę, z którą już pracuję od całkiem wielu lat, już sporo czasu minęło. Boże, leci to jak z bicza strzelił. I robimy to na zasadzie po prostu roleplay. Ćwiczymy to wspólnie. Więc ona w tym momencie gra tego menadżera, który będzie zatrudniał, a ja kandydatkę, jakby samą siebie w tym momencie. Więc jakby ćwiczę to na głos, mówiąc do niej, mimo tego, że absolutnie nie ma w tym nic komfortowego. Ale jeżeli ja czuję dyskomfort, ćwicząc rozmowę rekrutacyjną z kimś, kto tej decyzji nie będzie podejmował, To jest bezpieczny. kto jest bezpieczny, to jaki dyskomfort ja będę czuła, jak ja pójdę na tą rozmowę i ktoś mi zada pytanie, a ja się będę kręcić w kółko, odpowiadając 3 razy tym samym zdaniem, tylko ułożonym trochę w inny sposób. Więc jakby to przygotowanie i mówienie na głos z kimś, często unikamy tego ze względu, bo się czegoś wstydzimy, a to jest tak super ważne i tak super daje moc przed tym spotkaniem, bo rozmowa rekrutacyjna to nigdy nie jest spacerek. Ale w ogóle fajnie też powiedziałaś o tej coachce swojej, w ogóle o roli coacha, bo wielu osobom wydaje się i mylą tak naprawdę te pojęcia. Wydaje mi się, że coaching to jest tak, że tak jak coach sportowy, że on ci powie, co ty masz robić, albo coach żywieniowy, że on ci powie, co ma jeść. Natomiast coach biznesowy to jest daleko od tego, żeby mówił tobie cokolwiek albo cokolwiek radził, a wręcz ta osoba ma wprowadzić cię w pewien dyskomfort technikami i pytaniami, które zadaje, żebyś ty sama doszła do tych odpowiedzi, które są zgodne z tobą. Totalnie. I czasami te odpowiedzi, które nam się wydają na pierwszy rzut oka, ucha, tymi właściwymi, okazuje się, że jak zapytasz siebie 5 razy, pogłębisz to okazuje się, że ta przyczyna albo to, czego naprawdę chcesz, jest czymś zupełnie innym. Tak, o kurczę, totalnie, wiesz. Ale wiesz, nie każdy ma dostęp do coachów, coachek, no to jest też inwestycja. Więc nawet przy takim gdzieś tam przygotowaniu to wcale nie musi być ktoś, kto jest coachem. Wystarczy, że... Tak, to może być mąż, żona, siostra, żona, przyjaciółka, albo lustro w najgorszym przypadku. Ale ktoś, kto ci dobrze życzy z założenia. Bo jeżeli to jest ktoś, to musi być osoba, która patrzy na ciebie i wierzy w ciebie i chce dla ciebie jak najlepiej. Ale też nie boi się być troszkę takim adwokatem diabła czasami. Totalnie, no zdecydowanie. No ale już właśnie, wiesz, nawet czasami to mówienie do lustra to już pomaga. Bo tu okazuje się, że wiesz, że masz to w głowie ułożone, a potem zaczynasz o tym mówić i nagle ci się język plącze. A jak ty masz w ogóle? Czujesz się tak spoko z tym? Masz też taki... Bo ja mam ten dyskomfort. Dla mnie to jest przejście przez ten taki, wiesz, tak trochę dziwnie. Wiesz co, właśnie ja mam tak trochę dziwnie, bo jak ja na przykład sobie przygotuję pytania, wszystkie tak, wiesz, pytanie po pytaniu, to jak jestem bardzo dobrze przygotowana, u mnie to chyba musi być to optimum, bo jak jestem bardzo dobrze przygotowana, to mnie to trochę za bardzo spina. Ale jak nie jestem przygotowana, no to też taki zauważam chaos. Więc u mnie to musi być taki optimum, że muszę wiedzieć mniej więcej, o czym będę mówić i mam te historie w głowie. I to jest właśnie ten storytelling chyba, o którym ty mówisz, że zastanawiam się, jak rozmawiam na ten temat, jakie pytanie, taki trochę mind map sobie robię, że jakie tematy mogą zostać poruszone i wtedy jaką historię mam do podparcia. Kumam. To chyba tak działa. No moja droga, działa fantastycznie, biorąc pod uwagę, gdzie jesteś. No dziękuję ci znowu. No taka prawda. No dobrze, no to tak, to powinniśmy ćwiczyć, powinniśmy przygotować się według metody STAR, czyli mieć te historie, ileś tych historii przygotowanych. Jakie są kompetencje, o które pyta się i sprawdza się najczęściej? Chyba nie generalizowałabym tego, bo to w zależności od tego, jaka jest rola, jakie są wymagania i... Ale co, radzenie sobie pewnie ze stresem, tak, komunikacja, to wiadomo, tak? Współpraca pewnie. Komunikacja, radzenie sobie ze stresem, resilience, feedback. Feedback zdecydowanie. Bardzo dużo feedbacku bym nawet powiedziała. To przede wszystkim w kontekście takim, że nikt z nas nie jest gotowym produktem. I jeżeli nie jesteś gotowym produktem, a nigdy nie jesteś gotowym produktem,
to czy jesteś otwarta na feedback. Po pierwsze, nie jesteśmy produktem Tak, i mamy prawo do błędów i Tak. mamy prawo nie wiedzieć i się uczyć. prawda. No to, a mogłabyś powiedzieć coś więcej o tym feedbacku właśnie, jak on jest ważny i jak on jest też ważny podczas rozmów rekrutacyjnych i dlaczego? Jak najbardziej. Wiesz co, ja na przykład jak zatrudniałam do swoich zespołów, to jakby zadawałam też pytania właśnie na rozmowach rekrutacyjnych, to lubię w ogóle dać kandydatowi miejsce na samorefleksję i na feedback. I w zależności od tego, jakie jest to ustawienie, czy to robimy za jakiś roleplay, czy w zależności od tego, jak ta rozmowa wygląda i na jakim jest etapie, to ja proszę z reguły kandydata o tym, żeby mi powiedział o 2 czy 3 rzeczach, które uważają, że poszły dobrze i o 2 czy 3, o których chciałby jakby poprawić. Po czym sama daje mu feedback. Przepraszam, ale to już daje dużo, prawda? Tak, Bo jak ktoś ci samorefleksja. powie, że wszystko poszło super. No jak poszło fantastycznie, wszystko spoko, to myślę sobie, okej, to na pewno będzie super się współpracowało z tą osobą i na pewno będzie otwarta na wiele rozwojowych rzeczy. Zjadłam wszystkie rozumy i tak, ja tu jestem najmądrzejsza. Urodziłam się najlepsza na całym świecie i teraz kochajcie mnie, nie? To ten klimat. Tak, czyli taka wskazówka, że jeżeli dostajecie takie pytanie, no to dobrze jednak się zreflektować i coś powiedzieć. Nawet jeżeli jesteście super zadowoleni. I sugerowałabym raczej nie wchodzić w te rzeczy, które uważam, że poszły nie najlepiej. To są moje najmocniejsze strony, bo to też jest taki klimat, nie? Jak pytasz kogoś o jego słabe, trudne, nie wiem, rzeczy, w których uważa, że nie jest najlepszy i on ci podaje rzecz, która tak naprawdę jest totalnie komplementem dla samego siebie czy samej siebie. Okej. Wiesz o co chodzi? Tak. W stylu, jestem za bardzo zorientowany na detale. No. Nie, no kurczę, no jakby dajmy tutaj jakby tą samą refleksję. Natomiast wiesz, ja nadal jakby mówię ze swojej strony w momencie, kiedy ja jakby podejmuję decyzję, który kandydat będzie jakby dobrym kandydatem do mojego zespołu, więc zadaję mu to pytanie, czy jej zadaję to pytanie i po czym sama daję feedback i proszę, żeby na podstawie tego feedbacku i na podstawie tej samorefleksji zrobił to i to jeszcze raz. Tak. I widzisz, jak ludzie reagują w takiej sytuacji. Tak. Czy są w stanie jakby trochę poprawić to, co zrobili w tym momencie. Czy jakby ta rzecz, którą chcieliby, żeby poszła lepiej i połączenie z tym feedbackiem, czy to jest wdrożone. I dlaczego tak robię? 3 pierwsze rzeczy. Każdy z nas ma wiele rzeczy do nauczenia się, co jest super, bo inaczej to by była straszna nuda w życiu. Więc to jakby pokazuje mi, czy ten ktoś będzie otwarty na feedback, żeby jakby popracować nad tym elementem. 2, czy jest głodny tego wzrostu, czy jest głodny tego, żeby robić inaczej, lepiej, próbować znaleźć różne sposoby. I 3, też jak radzi sobie ze stresem. Bo w momencie, kiedy jesteś na rozmowie rekrutacyjnej i robisz samorefleksję i robisz feedback i ktoś jest w stanie wdrożyć kilka tych rzeczy, to znaczy, że bo sama rozmowa jest super stresująca, że w stresującej sytuacji znajdujesz opcję, żeby zoptymalizować jeszcze coś. Może zoptymalizować to nie jest dobre słowo. Żeby jakby zareagować w sposób, który sprawi, że jakby wyjście w tej sytuacji będzie lepsze. No tak, to jest takie działanie pod presją. Jak sobie radzisz pod presją? Dokładnie. Nie musisz odpowiadać na to pytanie, masz tutaj po prostu żywy przykład. Ja uwielbiam rozmowy rekrutacyjne, więc widzisz, jak się podekscytowałam przy tym wszystkim. Tak, widać, że to jest twoja rzecz. Dobra, coś jeszcze o tych rozmowach? Na coś jeszcze byś tutaj zwróciła uwagę? Wiesz co, myślę, że chyba nie. Na chwilę obecną, jak tak się chwilę nad tym zastanowię. Wiesz, jest dużo rzeczy, tak? Więc mogłybyśmy, to jest rzeka, ale też myślę, że to taki konkret to, o czym teraz jakby powiedziałyśmy wspólnie sobie. Czy jest coś, co ty uważasz? Myślę, że warto byłoby jeszcze ruszyć z twojej perspektywy. Dziękuję, że pytasz, ale wiesz co, myślę, że jednak mimo wszystko taka szczerość, bo to wyjdzie. Tak. Bo jak jesteś niespójna na rozmowie, to wyjdzie. I takie trochę wybielanie się, albo jeżeli jest jakieś takie pytanie, które jest dla ciebie niekomfortowe, to nie na wszystko musisz odpowiedzieć na 150%. Tylko to jest moje akurat doświadczenie, że w momentach, kiedy ja się czuję niekomfortowo, to wolę się do tego przyznać,
bo to mi się odbije czkawką za Rozumiem. chwilę. Nie na zasadzie, wiesz, nie na zasadzie tak, że nic nie wiem o tym, tylko na przykład w obrębie tego mam doświadczenie w tym jeszcze nie mam, ale chętnie się od kogoś nauczę, kto to już robił, a że uczę się szybko, to prawdopodobnie nauczę się tego szybko. Wiesz, żeby jakby wybrnąć z tego, ale jakby nie oszukiwać. Tak mi się wydaje. Myślę, że, że na pewno. I wiesz, chyba jeszcze tak ostatnia rzecz, która mi przyszła do głowy. Confidence is not a competence. Czyli i to jest, powiedziałabym, bardziej coś chyba dla ludzi, którzy rekrutują, jakby są hiring managerami, czyli jakby zatrudniają już bezpośrednio do zespołu, żeby pogrzebać trochę głębiej przy tych kompetencjach, bo nie zawsze ktoś, kto wygląda bardzo pewnie siebie, ma te kompetencje, które na tą rolę są potrzebne. Tak. I to jest jakby bardziej z perspektywy, bym powiedziała, człowieka, jakby menadżera, dyrektora, VP, kogokolwiek. Pogrzebmy, nie? Trochę do tej prawdy. 100%. Rozmawiałyśmy o tym nawet przed spotkaniem, że czasami ktoś jest tak dobrym sprzedawcą, że on sprzeda czy produkt, czy siebie też, bo to też jest w jakiś sposób, wiesz, no, sprzedawanie swoich kompetencji i swojej oferty na to stanowisko. A potem z wykonaniem tego projektu, czy wykonaniem pracy, czy zbudowaniem relacji, czy w ogóle ten tak zwany post-sales, no to już leży. I to jest właśnie to pogrzebanie, o którym ty mówisz. Tak. Czyli to nie tak, że ktoś mówi, że się na tym zna, no tylko dokręć jakby. I przykro to mówić, ale jakby powinniśmy być na to przygotowani. Bo często jest tak, że ja pamiętam, jak ja rekrutowałam na takie bardzo podstawowe stanowiska i przychodziły bardzo młode osoby, którym ja naprawdę chciałam dać szansę, a mam wrażenie, że to było takie pokolenie, nie chcę mówić o pokoleniu, ale ja tak sobie tak wtedy nazwałam, że pokolenie nagłówków. Że wiesz, mówili o czymś tak, jakby się na tym znali, po prostu jakby to robili 20 lat, a wystarczyło drugie pytanie i już nic nie wiedzieli na ten temat. Ale tym pierwszym pytaniem po prostu sprawiali, że ja i mój zespół czuliśmy się niekomfortowo, bo oni się stawiali w pozycji wszechwiedzących. Tak. I to było tak łatwe do udowodnienia, więc no nie do końca. Każdy ma jakąś swoją supermoc i każdy ma swoje umiejętności, swoje doświadczenie i jakby bądźmy pewni w tym, co mamy. Totalnie. I wiesz co, jeszcze to, o czym właśnie mówisz, o tym, wiesz, trochę o odsuwaniu tej pokrywy, czyli tego takiego ogólnego wrażenia. Ja myślę, że w ogóle na kimkolwiek, kto zatrudnia, nieważne czy to jest rekruter, czy to jest menadżer, czy to jest dyrektor, czy to jest project manager, ktokolwiek, naszą odpowiedzialnością i tym, o czym nie możemy zapominać, jest to, że powinniśmy szkolić się, w jaki sposób zadawać pytania i jak tak naprawdę odkrywać i rozpoznawać kompetencje kandydata. I myślę, że to jest rzecz, w którym jakby umiejętność czy kompetencja liderska i to liderska, każda rola dzisiaj ma kompetencje liderskie, która jest tak ważna, żeby wiedzieć jak, aby trafić na tego kandydata, który naprawdę jest wartym uwagi kandydatem, a nie właśnie takim, który po prostu potrafi pięknie mówić. Tak, ale to wiesz co, to się też odwraca przeciwko temu kandydatowi ostatecznie. Bo ja też się spotkałam z takimi sytuacjami, że wiesz, był menadżer, który miał pewną quote do wykonania i tam akurat chodziło o zatrudnianie kobiet. I on zatrudniał kobiety, ale jakby nie sprawdzał do końca, czy one są kompetentne. I potem okazywało się, że był problem, bo one nie do końca były kompetentne. I zarzucano mu w firmie, że on zarzuca tylko dlatego, że on ma tą quote, że on nie sprawdza, a te dziewczyny potem się czuły fatalnie, bo były zatrudnione, no super, początkowa radość, ale potem się okazało, że one po prostu na te stanowiska nie mają wystarczających kompetencji. Właśnie. I to jest obosieczny miecz, wiesz, w dwie strony. Zdecydowanie. Więc tak duża jest odpowiedzialność na nas, którzy zatrudniamy, abyśmy sami posiadali umiejętności i wiedzę, jak to robić. I to mówi się o tym, że to są miękkie umiejętności. Wydaje mi się, że to w ogóle nie są miękkie umiejętności. Prawda? Że liderskie, że szkolenia liderskie, no to raczej nie należą do twardych kompetencji, tylko raczej do miękkich. No chyba ogólnie mówi się, że miękkie. Ogólnie mówi się, że miękkie, ale to jest...
Właściwie nawet nie wiem, jak bym to nazwała. To jest dobra rozkmina. Ale zawsze te miękkie kompetencje trochę, wiesz, na dalszy plan O tak. Nie. się stawia i mówi się, że one może nie są takie kluczowe, że to jest takie pitu-pitu. O nie, no właśnie. wiesz, generalnie jak nie mają liderzy miękkich kompetencji, w ogóle nie mają kompetencji typu inteligencja emocjonalna, tak? To jest taka jednak z miękkich. Ale jeżeli ktoś nie posiada inteligencji emocjonalnej i zarządza ludźmi, no to się nigdy dobrze nie skończy. No to prawda. Bo jak zbudować zaufanie, jak w ogóle zrobić tak, żeby ten zespół chciał pracować i żeby jakby skupił się na tym, co jest ważne. Więc łapię, o czym jakby totalnie zgrywa się w mojej głowie to, o czym powiedziałaś, że jest to umiejętność miękka, ale powinna być takim wymaganiem jak twarda. Jakby coraz więcej, coraz częściej i coraz bardziej wydaje mi się, że te kompetencje miękkie, które stereotypowo były przypisywane kobietom, w tych czasach stają się kluczowymi umiejętnościami. Że to już nie wystarczą umiejętności analityczne, techniczne. To już bardzo często jest zastępowalne przez technologię. Tak. Natomiast te umiejętności miękkie, które łączą ludzi, które sprawiają, że ty rozumiesz te zależności, łączysz te kropki, jesteś w stanie jakby nawet też troszeczkę intuicją pewne rzeczy wyczuć, one są kluczowe w tym momencie. Oj tak, No moja więc droga. dziewczyny, nie dajcie sobie powiedzieć, że wasza emocjonalność, czy wasza inteligencja emocjonalna, czy empatia, które są stereotypowo kobiecymi cechami, są w jakiś sposób gorsze niż na przykład analityczne, wiesz. Dzisiaj ci software tyle analityk wyrzuci, że wiesz, a nauczanie się inteligencji emocjonalnej to już jest trochę inna liga. No, to prawda, to prawda. Dużą częścią twojej pracy jest zarządzanie zespołami międzynarodowymi. Jakie wyzwania widzisz w tym temacie i w ogóle jak powinny przygotować się osoby, które tutaj się przeprowadzają? No i to środowisko międzynarodowe to jest chleb powszedni. Moja droga, zarządzanie międzynarodowym środowiskiem, w ogóle spacer w parku, prosto jak nic, nie ma czym się przejmować, wszystko idzie jak z płatka i wszystko idzie według planu, w szczególności na Bliskim Wschodzie. Tak właśnie widzę. Nie? Tak. Więc ja nie wiem w ogóle, co mam ci tutaj powiedzieć. W ogóle najlepiej to nie zastanawiajmy się, czy są jakieś różnice. Tak. Po co Nie. się zastanawiać? Po co? Bo przecież wszyscy jesteśmy od tej samej matki, No generalnie właśnie. rzecz biorąc, więc nie ma tutaj żadnych różnic. Powiem ci, rzeka, morze tematów pod tym kątem. I tu mi się przypomina, a propos różnic, nie różnic, rozmowa z dziewczyną ode mnie z pracy, która właśnie jest teraz w moim zespole, więc mam przyjemność nią zarządzać. No i właśnie ona jest z Libanu, a propos różnic kulturowych. Więc jak dowiedziała się o tym, że będzie nią zarządzać Polka, która się przeprowadza do Dubaju, no to nie była najbardziej szczęśliwa z tego powodu. Okej. Więc jakby w jej głowie rysowało się to na pewno nie kolorowymi barwami, ale takimi raczej... Dlaczego? Po pierwsze, miała taką wizję, jakby wydawało jej się, że jakby jako Polka, no to wiesz, zimna skała, praktycznie wyciągnięta prosto z Bałtyku. Tak nas mówią? No właśnie też byłam zdziwiona. Ale mówię, Boże, my tu przecież tacy ciepli i w ogóle fantastycznie, a tutaj taki szok i niedowierzanie. Więc jakby to było takim elementem, że jakby obawiała się tego na pewno, tej różnicy kulturowej. Różnicy kulturowej też z tym związanych, że ja jednak jakby miałam trochę doświadczenia z pracą z zespołami związanymi z Bliskim Wschodem, ale jednak nie byłam wcześniej w takim miejscu, żebym zarządzała tylko zespołem na Bliski Wschód. Więc jeszcze wiesz, co ona wie o życiu, co ona mi tutaj będzie jak biznesy robić. Tak. No i trzecie, że byłam kobietą tak naprawdę. Okej, czyli kobieta jakby nie za bardzo zaakceptowała kobietę szefa. Ale to jakby wynikało z doświadczeń wcześniejszych, gdzie no niestety jest tak, że są menadżerowie, menadżerki, nieważne jaki jest płeć, możesz mieć dobrego i bez szału menadżera. W ogóle temat liderów, liderek, menadżerów, menadżerek to jest kolejny temat rzeka. Tak, zdecydowanie. Więc jakby były też rzeczy, jakby my otwarcie usiadłyśmy i na ten temat porozmawiałyśmy. Więc ona mi o tym powiedziała otwarcie. O tym, że no jakby miała dość spore Tak. obawy pod tym Super. kątem.
Natomiast ja też byłam pełna obaw. Mówię, kurczę, jak to będzie wyglądać, wiesz. Kulturowo jest zupełnie inaczej, dynamika jest inna. Oni są dużo bardziej w ogóle Arabowie ekspresywni pod kątem sposobu, w jaki się wypowiadają i jakby kulturowo. Więc ja też nie wiedziałam, jak to w ogóle będzie współgrało. Więc ten rozstrzał był spory. No w ogóle tutaj jest taki biznes nie transakcyjny, tylko relacyjny, więc te relacje są bardzo ważne. Więc wiesz, i tu było taki duży dyskomfort z tym związany. I my siadłyśmy sobie w ogóle, porozmawiałyśmy na ten temat. Więc zacznijmy od tego, że dziewczyna jest po prostu petardą. Jest fantastyczna, jest niesamowicie kompetentna, ciężko pracuje. Chciałabym ją sklonować, jakbym mogła, ale jak zaczęłam pracę jakby na tym rynku i jakby z tym zespołem, no to nie wiedziałam, jak to tam się będzie sklejać. Więc dzisiaj nam się pracuje po prostu ekstra. No to co się stało? Co się zaczęło? Ta rozmowa to był ten... Tak, ta rozmowa, ta otwartość, wiesz. Myślę, że ta rozmowa była takim dużym elementem, ale też to, że ja do tej rozmowy podeszłam nieoceniająco. Na zasadzie takiej, że otwarcie rozmawiamy o naszych obawach w tym przypadku i otwarcie, że rozmawiamy o tych takich, wiesz, prekoncepcjach, które nie do końca mają zawsze, wiesz, sklejają się z rzeczywistością. Więc jakby to, co na pewno było kluczowe, to moja otwartość na jej kulturę i jej otwartość na moją kulturę. To jest jedna. Druga rzecz, ja jakby miałam do tej pory przyjemność zarządzać, myślę, że ludźmi z ponad 20 różnych krajów, tak pi razy drzwi. I nieważne na jaki rynek pracujesz, z jakimi kulturami masz doświadczenie, najważniejsze jest to, że masz otwartą głowę na to, aby poznać tą drugą kulturę, zrozumieć i nie odbierać wielu rzeczy personalnie. Tak, to zdecydowanie. Właśnie to o tym też sobie pomyślałam, że gdybyś odebrała to personalnie, to by was to mogło bardzo zamknąć. Tak. A jakby każdy ma prawo do obaw przed czymś lub kimś, kogo nie zna. Ona nie znała prawdopodobnie, wiesz, nikogo z tej kultury, nie wiedziała, czego się spodziewać, mogła tylko słyszeć, ale też między innymi odczarowujemy obraz Bliskiego Wschodu tymi rozmowami, żeby pokazać Dubaj i w ogóle ten region z wielu różnych perspektyw, żeby ludzie też mogli troszeczkę bardziej poznać, bo jeszcze istnieją jakieś takie dziwne prawda, historie, że jak przyjedziesz do Dubaju, to... no ale to o tym za chwilę. Tak. Ale jakby jeszcze chciałabym pociągnąć trochę ten temat tego wątku międzynarodowego, więc powiedziałaś, żeby mieć otwartą głowę i jakby być otwartym na te różnice i nie zakładać czegoś, tylko poznać to. Tak. I się doedukować, jako trzecie bym powiedziała. Bo jednak żyjemy w takich czasach, że mamy dostęp do edukacji multikulturowej. Polecasz coś konkretnego? Wiesz co, na pewno polecam Culture Map, książkę, to jest jedna rzecz. Oczywiście polecam kursy LinkedIn Learning, jakby było można być inaczej. Jest kilka fajnych kursów właśnie związanych z multikulti. Super, bardzo fajne dają jakby pokazanie tych różnic kulturowych w stylu low context culture, high context culture. Ja nie będę rozwijać tego tematu, bo to jest dość długi temat, ale bardzo, bardzo warto sobie do tego po prostu podejść bliżej, bo to też jakby te oczekiwania kulturowe buduje zupełnie inaczej. Więc jakby to doedukowanie się, porozmawianie też ze znajomymi, czy znają kogoś z innej kultury, czy mogą nas przedstawić, porozmawiajmy, pójdźmy na kawę, zobaczmy, jak to w ogóle współgra. Więc myślę, że to takie 3 główne rzeczy, które na pewno mogłyby ten temat pomóc odczarować, bo jest dużo do odczarowania. Tutaj wiesz, tych wersji, historii w stylu, co tu się w tym Dubaju dzieje, to strach się bać. Może gdzieś to się dzieje. No my tego jakby nie widzimy, nam się czuje tutaj super, my się czujemy tutaj bezpiecznie i komfortowo. I wręcz powiedziałabym, że chyba nawet w środowisku biznesowym jest mi tutaj łatwiej i bardziej się komfortowo czuję niż czułam się w Polsce. Więc... A powiedz mi jeszcze, Alicja, takie mam pytanie, bo jesteś w pięknej sukience dzisiaj, wyglądasz bardzo kobieco i w ogóle jesteś taka bardzo, wiesz, kobieca. No a LinkedIn to jednak jest taka twarda, duża korporacja. Czy ty czujesz, że jakby jest od ciebie oczekiwanie, że ty będziesz miała bardziej takie męskie cechy, albo że na przykład w pracy jesteś męska, a po pracy jesteś kobieca, czy jest to integralne i spójne?
Myślę, że na pewno jest to integralne i wspólne, ale to wynika jakby z tego, że ja nie dzielę sobie osobowości na dwa. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. Może komuś się to udaje Wiesz co, na to jest krótki. możliwe, ale to jest frustrujące. I wiele kobiet tak robi. Ja też tak kiedyś robiłam, że też mam wrażenie, że byłam dużo bardziej taka męska w korpo, bo czułam, że tego się po prostu oczekuje. Jeżeli chcę być szefem zespołu, no to powinnam być, wiesz, taka. A teraz jestem taka, jak ja jestem. Ale nauczyły mnie tego tutaj kobiety. Wiesz, moja pierwsza dyrektorka z Libanu zresztą, jak się z nią poznałam, no to ona mnie przytuliła. Ja sobie, Boże, naprawdę? A potem te Emiratki, z którymi pracuję, jak mi wysyłały serduszka i wiesz, i love. Myślę sobie, no to tak można? Wszędzie chce się żartować, być szczerą i taką, wiesz, mieć te emocje też, a nie tylko takie twarde po prostu liczby? No można. Można, na pewno. Więc ja mam tak, że ja po prostu jestem sobą w tym wszystkim. Raz mniej, raz bardziej, ale może raz mniej, raz bardziej w zależności od tego, jaki mam dzień. To absolutnie nie jest to związane w żaden sposób z tym, czego ode mnie oczekuje korporacja, a czego ode mnie nie oczekuje. Jakby taka jest moja osobowość, ja tak funkcjonuję. Natomiast funkcjonuję zawsze z szacunkiem do drugiego człowieka. Więc jakby też dopasowuję to, w jaki sposób komunikuję się kulturowo. Więc myślę, że to są cechy osobowości, to jest jedna kwestia, a druga kwestia jakby szacunek w pracy do drugiego człowieka jest jakby drugim elementem. Więc też nie chciałabym, żeby to było zinterpretowane, że wiesz, że ja jestem po prostu taka jak jestem ze swoim mężem, to cały czas jestem też w pracy. To bo ludzie, którzy są bliscy mojemu sercu, a praca to jednak jest miejsce, w którym też wykonuję swój zawód. Oczywiście. I tu jeszcze w ogóle wracając do tego tematu, kiedy mówiłyśmy o kobietach, które zmieniają pracę i komunikowaniu tego, że jest się otwartym na nowe opportunities. Możliwości. Tak. Że my jako kobiety jesteśmy też bardzo lojalne. I czasami trochę mylimy tą lojalność. Nie chcemy odejść z danej firmy, bo mówimy, że to będzie nielojalne. A to też trzeba troszeczkę oddzielić, bo to jednak jest praca. Więc to, o czym mówiłaś, że inaczej, czymś innym jest lojalność w domu, rodzinna, przyjacielska, a czymś innym jest zmiana pracy. To, tak, można być lojalnym wobec pracodawcy. Oczywiście, że tak, ale jakby i jeżeli ty masz ochotę zmienić pracę, chcesz się rozwijać, chcesz czegoś więcej, no to ty musisz być najpierw lojalna wobec siebie, a dopiero potem wobec pracodawcy. Tak. O, zdecydowanie. Wiesz, że też przeszłam przez niezłą szkołę życia niedawno. No właśnie chcę cię zapytać o ten moment zwrotny, który mógł wpłynąć trochę na przewartościowanie. Co się wydarzyło? Wiesz co, ja osobowościowo jestem kobietą, która podchodziła do pracy swojej, że wycisnę jeszcze więcej z siebie. I im wyżej, tym lepiej. Wyższe stanowisko, wyższa płaca, coraz wyżej, coraz więcej obowiązków, coraz większy zespół, coraz więcej tego. I to była presja, którą ja sama nakładałam na siebie. I to tak naprawdę totalnie do ekstremu. Tak. I co się wydarzyło w moim życiu, czego się totalnie nie spodziewałam. Moje ciało weszło w strajk i zostałam zdiagnozowana z guzem mózgu. Więc diagnoza był to oponiak. I niestety był w takim miejscu, że trzeba go było szybko operować. I to było coś, czego totalnie się nie spodziewałam. Szok. Coś, co wyszło ni stąd, ni zowąd kompletnie. I nagle okazuje się, że przed tobą jest 11-godzinowa operacja w szpitalu w Dubaju, bo ja przeszłam przez tą operację tutaj. I nie wiesz tak naprawdę, jak to będzie wyglądać po drugiej stronie. No. Kim będziesz, jak się obudzisz. W jakiej formie będziesz, jak się obudzisz. No i nie wyglądało to, tak powiem ci, za kolorowo. Na całe szczęście, bo jesteśmy tutaj razem dzisiaj i funkcjonujesz świetnie, więc na całe szczęście ta 11-godzinna operacja udała się. Rozumiem, że nie ma do tej pory remisji. Znaczy Nie. Wiesz co, chyba tak, ale nawet, więc miałam robiony teraz kontrolny rezonans, który na szczęście wyglądał super. Natomiast wiesz, co się przewartościowało w tym wszystkim najbardziej, bo sama operacja to jest jedna kwestia, ale jak
wychodzisz po tej drugiej stronie tej operacji i wracasz do domu, to spacer, który ma 100 metrów, to jest jak bieg maratonu. Więc tu nie ma miejsca na przeciąganie liny. Tu nie ma miejsca na to, że ja sobie przekroczę tą linę, czy linię, że a może jednak siebie docisnę bardziej. I to mi dało taką niesamowitą perspektywę na życie, że ja muszę najpierw być swoim własnym priorytetem i być w stanie czuć się w swoim ciele odpowiednio, bo to jest jedyny dom, z którego się nigdy nie wyprowadzimy. No, do końca życia się z niego nie wyprowadzimy. Dokładnie. I to, że ja siebie tak cisnę, po pierwsze nie miałam na tą przestrzeni, żeby się cisnąć. Po drugie, to wcale nie miało żadnego znaczenia w tamtym momencie. Ja zaczęłam cieszyć się każdym dniem i moim osiągnięciem było to, że ja mogę wejść poza róg budynku. I to przewartościowało mi dużo. Przewartościowało mi dużo, jak patrzę na pracę, jak patrzę na swoje życie prywatne, jak patrzę na swojego męża, którego doceniam 10 razy bardziej niż doceniałam go wcześniej, albo i 200 razy bardziej, chociaż go doceniałam go bardzo przed tym również. Ale zmieniło to wiele. Alicja, a miałaś jakieś sygnały alarmujące, zanim się dowiedziałaś? To ciało już krzyczało wcześniej, żebyś zwolniła? A ciało krzyczało dużo wcześniej na pewno. Nie wiem, czy to było W związane... jaki sposób? Wiesz, takie rzeczy, bóle pleców, to na pewno, ale to było jakby powiedzmy bardziej związane z samym ciałem, innymi rzeczami, gdzieś tam różnym pakietem, wiesz, siedzenia przed kąpem przez 10-12 godzin dziennie. To też w pewnym stopniu pokazuje ci, że może trochę za długo. No tak, zdecydowanie, więc to są jakby te sygnały z ciała, które już mówią w ogóle o zmęczeniu materiału. A jeżeli chodzi o jakby samego guza, to ja miałam niesamowite bóle głowy. Takie, wiesz, takie bóle głowy, że po prostu musisz się położyć i że praktycznie wiele nie widzisz, bo tak cię ta głowa boli. Więc to był taki najmocniejszy element w tym wszystkim. I no tego nie da się zignorować. No nie da się, ale jednak mimo wszystko ignorowałaś długo. Aż do momentu, kiedy okazało się, coś się okazało. Być może to rosło, być może to się nawarstwiało. I teraz pytanie, wiesz, taka też apel taki do wszystkich, że jak ciało zaczyna krzyczeć, to daj sobie na luz. Jakby ono o czymś cię informuje. To nie jest tak, że ono po prostu czy choruje, czy boli samo z siebie, bo jest szczęśliwe. Tak, albo bo się wkurzyło na ciebie i generalnie koniec, nie? Tak. No, cieszę się, że się wszystko dobrze skończyło. Dziękuję. Ja też mam bardzo, znaczy nie tak poważną historię, ale moje ciało też krzyczało w pewnym momencie. I u mnie się skończyło akurat z ostrym zapaleniem tarczycy, takim, które mnie wyeliminowało z życia na 2 miesiące. I ja nie mogłam się też ruszyć z łóżka przez te 2 miesiące. I nagle, tak jak mówisz, doskonale rozumiem to, o czym mówisz, że nagle no, świat nie ma znaczenia, bo jeżeli ja nie jestem w stanie sięgnąć po szklankę wody, bo jestem tak słaba, no to jaki ja mam wybór? Nie mam. Moim wyborem jest tylko to, czy ja się obudzę następnego dnia rano. Nie? Więc jakby i to tak ci daje dużo. Daje. I dla mnie to na przykład był taki moment w moim życiu, kiedy ja się zdecydowałam, wyjeżdżam i zmieniam. I wtedy wyjechałam. I wtedy zaczęłam się oduczać pewnych rzeczy. Oduczać, żeby tak szybko, oduczać, żeby tak dużo, oduczać, wiesz, wielu rzeczy. I okazuje się, że źle na tym nie wyszłam. No nie? No właśnie to jest to, że jakby to na początku jest ta zmiana, bo wiesz, jak zaprogramowałyśmy się przez tyle lat na to ciśnij więcej, bardziej, mocniej, intensywniej i że moja wartość będzie, właśnie. wiesz, tutaj rosła, nie patrząc na to, jaki to jest koszt dla całego organizmu, dla nas, dla naszego życia prywatnego, dla wszystkiego. Ale trudno jest czasami niestety zobaczyć gdzie się jest. Jak nie masz tego wake-up call. Wolałabym, żeby to było bez tego, ale dzisiaj doceniam to, że ten wake-up call był i że on był jeszcze w takim momencie, który pozwolił mi na to, że dzisiaj tutaj z tobą siedzę. Tak, dokładnie. Ale też wydaje mi się, że trzeba o tym po prostu mówić. Trzeba ludziom o tym mówić, także dziękuję ci za to twoje Oczywiście. I badajcie się świadectwo. wszyscy, zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. Czy, kochana, już na zakończenie, czy jeszcze jakieś słowo na zakończenie? Moja droga, na zakończenie to ja ci bardzo dziękuję. Dziękuję ci za jakby możliwość rozmowy i twoje doświadczenia w tym wszystkim.
Kochana, I nie wiem, czy ty wiesz o tym, że jakby jesteś mistrzem przygotowań. Pewnie o tym wiesz, jeżeli chodzi o do samego podcastu. Natomiast w tym wszystkim chyba ostatnia rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to żeby wierzyć w siebie. Wierzmy w siebie, drogie panie. I doceniajmy siebie. Nie wstydźmy się, kim jesteśmy. Bo zdecydowanie nie warto się wstydzić. I bądźmy takimi, jakimi jesteśmy. W swoich pięknych i dziwnych rzeczach. No ja na przykład mam taką totalnie dziwną rzecz, że się sama śmieję ze swoich własnych żartów. I jestem dzisiaj z tego dumna, a kiedyś mi było wstyd. Więc mam nadzieję, że każda z nas ma coś, co jest kiedyś było wstydliwe, a dzisiaj nosimy to z dumą po prostu. Na sercu albo na języku. Ale pięknie to powiedziałaś. Dziękuję, Alicja. Dziękuję, że byłaś moją gościnią. Dziękuję za twoją mądrość, za twoją energię, za to, że chcesz się dzielić i no dzięki. Bardzo mi miło, że cię znam i że jesteś moją koleżanką. Bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pa. Pa! Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Jeśli zainteresowała cię ta historia, to mam do ciebie prośbę. Podziel się nią ze znajomymi i zostaw pozytywną ocenę. Zachęcam cię również do subskrybowania kanału, a także do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie Dziewczyna z Dubaju. Adres znajdziesz w opisie tego odcinka. Do usłyszenia. Pa!